Witajcie. Sezon ogrodniczy zaczął się. Ja planować nie umiem, więc nie miałam niektórych rzeczy. W miarę przechodzenia się po ogródku człowiek zobaczył, że to i tamto trzeba wykonać. No i stąd niezbędne zakupy. Może komuś podpowiem tym, co ja tu kupiłam i ktoś również zakupi te użyteczne przedmioty. Są to przeróżne rzeczy, przeróżne. Są takie rarytasy, które nie są drogimi rzeczami, a jednym z nich jest to. Kto ma wokół siebie oszą, niech w te pędy pędzi na dział ogrodniczy i kupi takie etykiety długie do roślin. Niestety były tylko w żółtym kolorze. Jest tu ich 5 sztuk, ale za jaką cenę? Zgadnijcie. No, długość 35 cm. Ile to kosztowało? Odpowiedź: 1 zł i 5 groszy. Wzięłam wszystkie, jakie były, koło 30 sztuk, bo też dużo jest mi potrzeba podpisów. Szkoda troszeczkę, że żółte, ale będą się pośród zielonych liści wyróżniały. Ja w zeszłym sezonie patyki wbijałam po prostu też takiej wysokości i za pomocą taśmy izolacyjnej fiszki przyczepiałam z nazwą odmian arbuzu. Także warto odwiedzić Auchan. Kolejną rzeczą warto odwiedzić Kaufland. Ja bardzo rzadko wychodzę z domu, nienawidzę robić zakupów, chodzić po tych marketach, sklepach, ale te kilka razy w roku zdarzy się, że wyjdę. No i taki dzień nastąpił pewien czas temu. Zobaczcie, w Kauflandzie, to jest teraz na dniach się, może macie też w swojej okolicy. Cena, już mówię cenę. 17 zł 99 groszy, przecenione niby z 19,99. Wymiary 3 metry na 2. Do inspektu osłona. Dosyć gruba jest ta folia. Ja ją wypakuję, by pokazać. Tu mamy lepsze oświetlenie. Spójrzcie Państwo. Gruba. Rzeczywiście gruba jest. O. Te kreseczki są grube. Czuć pod palcami. Wydaje mi się, jest to bardzo niezła cena. Tak oceniam, na 18 zł bez grosza. 3 metry na 2 i już mamy inspekt. Boki robimy z czegoś, z desek, troszkę ziemi. Takie tworzywo. I mamy na pierwsze siewy, jak ktoś nie ma foliaczków w szklarni. Kolejną rzeczą, którą chcę pokazać, to nasiona, ale czekajcie, to wszyscy znają. Arbuz. Dużo osób, które uprawiają arbuziaki, to wiedzą. Znają tą odmianę, bardzo słodką, dobrą. Złotowolicy, Charleston Grey. Zmieniło się opakowanie. Szata graficzna. Onentek siarkowy. Mieszanka. Też już widzę opakowanie zmienione. O, to chciałam pokazać. Obszukałam internet, bo kupiłam kiedyś te nasiona i komuś podarowałam. Cynia, ale jaka? Marylandzka. Wpiszcie Państwo w wyszukiwarkę. Czy komuś się uda znaleźć to w internecie? Ja nie znalazłam, dlatego dzisiaj będąc złapałam od razu 2 opakowania tego. To są niewysokie kwiaty o średnicy 7 cm. Tak, pojedyncze. Polecane na kwietniki, obwódki. Cynia marylandzka. Tak, razy 2. Co tam dalej? Arbuz orangello. Będzie kolejne podejście. Smakowe, bo był okropnie. Mało słodki, taki bardzo różniący się od wszelkich innych odmian. Moro to uzupełnienie zapasów. Rosario przystępuje do próby, by znowu móc ocenić słodkość. Bób Bartek. No, tego słonecznika wcześniej nie widziałam. Tol Sungold. Wysoki, do 2,5 metra. I miks trojeści. Ja mam z bulwy pomarańczową. Tu jest miks, to jest bylina nieprzemarzająca. Takie coś. Dalej marker. Nie było olejowych niestety w Auchan.
ubolewam, to znaczy były o grubości pisania 2,5 mm, ale to za grube. Ja potrzebuję 0,8, 1,2 to maks. Więc wzięłam zwykły permanentny i zaprawa nasienna Vitacet przeciw chorobom, prawda? No te nasze nasionka będę w tym maczała. Teraz zobaczcie, co dalej, co jest tu. Od różnych sprzedawców zamawiane, ale to zabezpieczone. Tu jest coś do ogrodu. Moment, wypakuję i pokażę. Oto przed Państwem wiadro 5-litrowe z pędzlem i z wapnem. Ja to wapno kupiłam w zeszłym roku i co Państwu powiedzieć muszę. Ono jest takie bielusieńkie, bielusieńkie. Na prawie rok wystarczyło widoczności na drzewach. Autentycznie w tym roku kupiłam wapno, które wystarczyło na 5 drzewek tylko i niestety brzydki kremowy odcień ma. Było to wapno kilogramowe do sporządzenia, do rozpuszczenia w pół litra wody i nie jestem zadowolona. Ono się skończyło, więc domówiłam to, które stosowałam kiedyś na Allegro. Prawie 3 dyszki z pędzlem. Dobrze, teraz co? Od tego sprzedawcy tu są jeszcze jakieś nasiona. Momencik. Nasion mam bez liku, ale czasem trzeba coś po prostu dokupić. Burak ćwikłowy opolski, 120 nasion na taśmie. Może w tym roku udadzą się. Dobra, to coś takiego. Por wczesny. Por wczesny, a nazwa? Kamusz. Dobra, to i aha, i bardzo ważna rzecz. Moment. Oto cudownej urody, powiem prześmiewczo, szpachelka. Do czego ma posłużyć ta szpachelka? Silikonowa rączka. Dyszkę kosztowała. Więc tak, nasiona szpachelka, wapno, cena 46 złociszy. Tak, dokładnie. Wapno 28. Do czego? Do skrobania mchu 6 cm. Z podmurówki 6 cm szerokości. A zaraz pokażę preparat, jaki kupiłam. 2 lata temu było skrobane, byłam podmurówka skrobana i w tym roku jest niesamowity mech, czas na nowo przygotować. Od tego sprzedawcy zamówiłam, a poczekajcie, bo są też 2 pojemniki za grosze. Też naprawdę ten większy kosztował 2 zł z groszami, 2,50 mniej więcej. Ale jaka jest pojemność? 2 litry 330 ml. W każdym, tak, 2. Aha, tu jest napisane 2. A w opisie aukcji było 2,330. Czyli 2-litrowy pojemnik za mniej więcej 2,50. Ten litr 200 na przedziałkę i ten kosztował złotych chyba 70, jakieś takie grosze. Więc przy okazji zamawiania preparatu do czyszczenia mchu takiego wzięłam te miarki do podlewania kwiatów też. Nazywa się Kleenex Alg. Nie wiem, czy to będzie dobry preparat. W opisie jest, że 80-100 ml tego preparatu rozpuszczamy w 1 litrze wody. Spryskujemy, odczekujemy kwadrans, zależnie od efektu, lub kilka godzin. Zeskrobujemy, a potem jeszcze raz poprawiamy, by zabezpieczyć, by tak szybko nie narastał mech. Ktoś miał może z Państwa styczność z tym? Niech napisze, czy to bardzo śmierdzi niby,
A nie, nie chcę mówić, bo to chyba pomyliłam. Bo jakiś był w opisie miał, że nie szkodzi roślinności. Dobra, to. Teraz dalsza rzecz. Paczuszka, która? Ta. I po wyczyszczeniu podmurówki chcę pomalować wapnem tą podmurówkę. Może tak nie będzie ten mech narastał. Taki pomysł jest, będzie biało, odbijało się światło, liście arbuziaków będą ładnie wyglądały na tle tym, no i reszty drzewek owocowych. Wiem, że z podmurówki spływa to przecież, że spłynie, ale na rok wystarczy. Przynajmniej na sezon, a za rok pomaluje się na nowo podmurówkę. Bo zbliżamy się do paczki bardzo ważnej za moment. Ale na razie koszyki do sadzenia cebul. 23 cm średnica. Sznurek 50 metrów do wyznaczania jakiegoś tam terenu. Żółty, jaskrawy. Małe takie torebeczki na nasiona. Udało mi się kupić 4×6 cm. Losowy kolor. Liczyłam na niebieski, a wyszedł żółty. Dobra, w każdym razie pozostało mi dużo cebul jeszcze do posadzenia. Takich malutkich. One pewnie nie zakwitną w tym roku, ale będą posadzone już w wyznaczonym na stale miejscu za rok. No i tu jakieś bardzo ciepłe rękawice na zimę ocieplane, męskie, 11. No faktycznie ciepłe, te to klasyczne. Dobra, worki na gruz, 120 litrów, mniej więcej 5 zł za 5 sztuk. Odporne, mocne. Ale u nas przerabiamy to i tamto, więc się też przydadzą. Drobnica ogromna, ale przynajmniej nie zagubią się w ziemi. Gęsto posadzone, ale jak mówię, nie zagubią się, to człowiek je za jakiś czas znowu rozsadzi, rozdzieli. Część pewnie obumrze. Nieraz widzę, że się jakby wchłaniają te cebulki. Przechodzimy do tego, co jest tu. Nad tym się zastanawiałam, czy brać, bo opisy były bardzo różne. Otworzę, pokażę. Opinie, przepraszam, były bardzo różne dotyczące tego. Oto taki mini foliak. Są u nas 3 foliaczki, lecz nie mogę tam wstawiać roślin, które bym chciała wczesną wiosną, dlatego że no, mąż mówi nie, ponieważ on sobie tam robi swoje porządki. Tam ma pomidorki, paprykę sadzoną. No i ja mu koliduję z tymi jego czynnościami, z tą moją ilością sadzonek. To też przeczytajcie proszę. Pauzę proszę zrobić. To też wymyśliłam, że kupię taki tunel. On jest niski. On ma tylko ma pół metra wysokości. Ale na moje rozsady będzie jak znalazł. 10 metrów długości. Ciąg mojego stanowiska numer 1 ma 14 metrów. Także wizualnie wiem, jaka to jest długość. Szerokość folii 1,80 m. Taką opcję wybrałam. Czyli lecimy tak. 1,80 m. Pół metra wysokość. Pałąki metalowe. Otworzę, pokażę. Z tym, że były opinie różne. Że jest folia bardzo cienka. Nie taka jak w opisie. Ja mam w razie co 4-sezonową. Faktycznie jest cienka. Cienka, lecz nie znaczy, że nie jest mocna. Poczekajcie. Rozerwiemy trochę. Czy nie? No nie jest mocna. Już się otwór prawie zrobił. Więc ja mam w razie co to 4-sezonową, to zastąpię tą. Z tym, że pomysł mam taki, też są opinie, że za mało jest pałąków, tych zielonych konstrukcji, na tak długi tunel. Ale ja w dołki po arbuzach mogę wbić paliki. Też tejże wysokości. O, spójrzcie, tak to wygląda. Więc na czas hartowania roślin myślę, by ten długi tunel albo w tym miejscu, w tej części rozstawić, albo w tej.
W każdym razie tu pada słońce od rana prawie że do wieczora. Ale myślę, że w tej części bliżej do noszenia z domu. Już trzeba będzie przekopać to żyto. Niech się przegryza z glebą. Jest tego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palików, które będzie trzeba połączyć ze sobą. Tak? Mamy i ciach. Łączymy. Tylko za pomocą czego? Łączniki do stelażu 6 sztuk, czyli 12 tych pałąków, plus są łączniki i powstaje nam łuk. Więc w razie co, jak faktycznie będzie za mało tych łuków, to paliki wbiję. O, tu mamy te łączniki. To wbiję paliki i poradzę sobie z tym problemem. Ale ogólny zarys pomieszczenia na młode sadzonki już mam. Jeszcze mam taki plan, by, wiecie co, jak już będzie konstrukcja zrobiona, to najpierw daję białą agrotkaninę, agrowłókninę znaczy się, i dopiero tą folię narzucę na białą agrowłókninę. Wtedy będą miały cieplej, żeby nie biegać tak jak wariat, jak w zeszłym roku z tymi moimi sadzonkami. A było to tak, wynosiłam je na taki stary stół do ping-ponga i było to na noc lub na zimne dni chowane pod wiatę, wsuwane. Wiecie, i to taka bieganina, stół do ping-ponga nie jest łatwo pchać też. I tak dalej, i tak dalej. No i tu jeszcze, mimo że już mam, ale dokupiłam 30-gramową agrowłókninę. Zimową, białą. 1,60 m na 5 m. Tak, to jest coś takiego. Po prostu mam bazę, którą sobie udoskonalę. I nie będę biegała z tymi sadzonkami, bo to jest makabra. A teraz, słuchajcie, najważniejsza rzecz, ale nie wiem, co zastosować do tego. Jest to opryskiwacz akumulatorowy, plecakowy. My mamy, ale taki wiecie, co to się pompuje i leci. A tu 2 godziny ma trzymać akumulator. Specyfikacja, koszt mniej więcej 150 zł tego. Tak, czytajcie. 3 różne dysze. Zaraz wyciągnę. Tu na rysunku, proszę. Są pokazane, ale mnie najbardziej interesuje dysza ta. O, podwójna. Leci z 2 dysz, a nie z 1. Tylko chcę kupić preparat olejowy, by pryskać, jak czytałam, w fazie mysiego ucha. Czyli jak pierwsze listki na boki rozchylą się, to wtedy zalecają pryskać tym olejowym preparatem. Ale mam dylemat, jeszcze nie zdążyłam się wczytać, tylko tak z grubsza. Jaki preparat olejowy? Gdzieś się natknęłam na informację. Tu jest zasilacz. Gdzieś się natknęłam na informację, że w aptece kupujemy po prostu parafinę. Tylko czy ona nie pozatyka porów? Czy ja doczyszczę później te dysze i tak dalej. O, tak to wygląda. Zobaczmy, pokażę tą wielkość. 1,20 m długość węża. Rączka. Tu wtykamy, prawda, te. Także wybrałam coś takiego, bo połowę zawartości jeszcze mogę dźwigać. Nie mogę więcej niż 5 kg dźwigać, więc taką wzięłam dyszkę. A były opcje 16 i 20.
To jest taki plecak. Część na plecy. A teraz te końcówki. Nie wiem, która do czego służy. Wiem, że któraś z końcówek w opisie ma na chwasty. Jak jakiś pojedynczy chwast chcemy usunąć, to nakłada się jakiś kapturek. Poczekajcie, tu jest to, co mnie interesowało. Szybciej robota idzie jak na dwie dysze. Czy to tym miedzianem? Miedzianem chyba też już należy pryskać, tak? I czy miedzianem możemy pryskać truskawki? Takie elementy, uszczelki jakieś. Ale wiecie co, to jest ciężkie. O kurczę blade. Chwila, bo to jest ciężkie. A gdzie tu jeszcze wlać 5 litrów? To ja tego nie udźwignę, nie mogę. Holender. Aha, i pasy. No nic, w każdym razie zobaczcie właśnie te elementy. Do mocowania. Tak, jak plecak. Sitko drobniutkie, by za nieczystości nie wpadały. Tu jakieś 2 rodzaje sitek. Ale ciężki sprzęt. No i zasilacz. Na Allegro również. Tak się nazywa, Garden Line. Jaki preparat olejowy zastosować? Największym łupem jest to 1 zł 5 groszy za 5 tabliczek. Z czego te ceny wynikają? Jak to się opłaca? Powiedzcie mi. Ja tego nie rozumiem. Na tym kończę. Pozdrawiam. Wyszłam z tym na światło dzienne kolejnego dnia. Tak mówię do męża, ciężkie, to jest ciężkie. Ale wietrzysko. Mąż odkręca. No tu jest sitko i tak mówi, ale tam są szpargały. A ja nie zauważyłam. Nie pomyślałam. No dobra, zaraz wyjmę, pokażę co tam jest. Różne końcówki, ale słuchajcie, tam było wepchane jeszcze to. I to jest prawdopodobnie ta osłona przeciwko chwastom, gdy pryskamy. Tylko to tak wcisnęli. Włożyć to jeszcze człowiek to włoży. Gorzej z wyjęciem, żeby nie połamać. A tu w zestawie taka końcówka. Kolejna. Albo to jest na te chwasty. Trzeba się wczytać. W każdym razie więcej wyposażenia niż widziałam. I coś takiego. A, tu mamy książeczkę. Zobaczcie. Proszę sobie pauzę robić. Przed pierwszym użyciem tu interesuje. O, pauzę robimy. Skład zestawu. Także tak to wygląda całe. I fajnie, że jeszcze można to wyciągnąć bardziej. O. No teraz to już ma znacznie większy zasięg. A ja tak na szybko rzuciłam okiem i koniec. A to popatrzcie, wszystko trzeba dobrze obejrzeć. W każdym razie ciężki nadal jest, bo to waży tyle co nic.